Nowy model sztucznej inteligencji Nemotron pokonuje w testach takich gigantów jak ChatGPT czy Claude od Anthropic. Testy testami, jednak ja postanowiłem sprawdzić, jak te modele sprawdzą się w codziennych zadaniach. A jakie konkretnie? Już Ci mówię. Jakość odpowiedzi, a także zdolność logicznego myślenia. Wybierzemy najlepszy model sztucznej inteligencji do marketingu i w trzecim etapie sprawdzimy, jak te modele radzą sobie w programowaniu i analizie danych. Na koniec bonusowo w czwartej części powiem Ci o unikalnych elementach każdego z tego modelu i co go wyróżnia na tle konkurencji. Teraz tylko bardzo ważna gwiazdka, będę tutaj testował tylko i wyłącznie darmowe modele, tak więc w zestawieniu nie pojawi się najnowszy model O1 Preview od ChatGPT. ChatGPT z pewnością nikomu nie muszę przedstawiać i jest on dostępny na stronie chatgpt.com. Claude to mój ulubiony czat sztucznej inteligencji, z którego korzystam także w planie płatnym. Jednak spokojnie, tutaj nie ma różnic między planem płatnym a darmowym, jeśli chodzi o jakość odpowiedzi. W planie płatnym zyskujemy tylko i wyłącznie większy kontekst, czyli możemy dłużej rozmawiać z czatem, a także tworzyć swoje projekty, czyli takie powiedzmy GPTsy. A trzecim konkurentem jest Nemotron od NVIDII. Możesz do niego uzyskać dostęp na stronie Hugging Face /czat. Załóż tutaj oczywiście również darmowe konto. Następnie w lewym bocznym menu wybieramy tutaj zakładkę Modele i przełączamy się tutaj na NVIDIA Nemotron. Tak jak możesz tutaj również doczytać, bazuje on na Lamie od Meta, jednak jest on nieco bardziej udoskonalony. Zatwierdzamy wybór i teraz tutaj na samym dole powinno być napisane, że właśnie korzystasz z tego modelu Nemotron. Interfejs czatów jest niezwykle podobny do siebie. W głównej części mamy okno do komunikacji z czatem, po lewej stronie mamy zazwyczaj kolumnę z historią naszych czatów. W każdym przypadku wygląda to dokładnie tak samo. Czas na pierwszą część, w której sprawdzimy jakość podstawowych odpowiedzi, a zaczniemy od dokładności faktów historycznych. Wszędzie oczywiście będę wklejał ten sam prompt i tutaj zaczniemy od podania dokładnej daty oraz powodu rozpoczęcia II wojny światowej. Dobra, nasze odpowiedzi są już gotowe, każdy z czatów je już przygotował, więc teraz je porównajmy. Zacznijmy od długości. ChatGPT przygotował tego typu formę wypowiedzi, Claude zrobił to według mnie trochę bardziej treściwie, no i ostatni Nemotron, myślę, że zrobił to bardzo podobnie, jeżeli chodzi o formę do czatu GPT. Jeśli chodzi o główne przyczyny, to generalnie są one bardzo podobne do siebie. Kluczowa jest jednak tutaj różnica. W przypadku czatu GPT widzimy, że na końcu wspomina on o tym, że bardzo szybko zareagowała Anglia i Francja, wypowiadając wojnę Niemcom i tak dalej. Z tego co kojarzę, miało to niewielkie przełożenie na realia wojny, no ale tak jest tutaj to podkreślone. Bardzo podobnie wygląda to w przypadku Nemotron, bo on również tutaj to wydarzenie uwzględnia. Claude jednak moim zdaniem zrobił to nieco inaczej i mi ta forma bardziej przypadła do gustu, ponieważ mamy te dane tutaj bardziej treściwe, bardziej konkretne i już od samego początku mamy podaną także godzinę, czyli w pierwszym zdaniu mamy dokładnie napisane to, czego oczekiwaliśmy, czyli kiedy się rozpoczęła. Mamy dokładną datę i godzinę. Tam było to wspominane na samym końcu, czyli bardziej jako ciekawostka. A w ostatnim zdaniu Claude wspomina o ataku ZSRR na Polskę 17 września, które także moim zdaniem miało znacznie większy wpływ, szczególnie z perspektywy Polski, na przebieg wojny. Nie jestem historykiem, więc ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, który z tych czatów jest najbliższy prawdy. Jednak mi najbardziej przypadła do gustu odpowiedź czatu Claude, jak chodzi o formę, a także to podsumowanie z atakiem ZSRR 17 września. Myślę, że z perspektywy szczególnie Polski, czyli tutaj, gdzie wojna się rozpoczęła, było to naprawdę znaczące zdarzenie. Ok, pora teraz na drugi test. Poprośmy teraz wszystkie modele czatów AI, aby napisały mi w prosty sposób i w maksymalnie 3 zdaniach, skąd się bierze wiatr. Rozpoczynam więc nową rozmowę i wklejamy polecenie. Dajemy Enter i to samo robimy w przypadku Claude, a także naszego modelu Nemotron. Wklejamy polecenie i dajemy Enter. Ok, wszystkie 3 odpowiedzi są już gotowe. Tak jak widzisz, ich długość jest bardzo podobna, no i także struktura niewiele się od siebie różni. Uważam, że ChatGPT i Claude wyjaśnił to w prosty sposób. Nemotron również zrobił to w prosty sposób, jednak użył tutaj kilku bardziej technicznych słów, takich jak na przykład rozprężenie. Super, pora teraz na trzeci test, czyli logiczne myślenie. Sprawdźmy, jak czaty sztucznej inteligencji sobie z tym poradzą. Rozpoczynamy nowy czat w Nemotron, wklejam polecenie, które już wcześniej przygotowałem i to samo robię oczywiście w ChatGPT, no i w Claude. Czekamy chwilkę na odpowiedź.
i zaczniemy sprawdzanie. Super, a więc mamy już wyniki, wszystkie 3 czaty są już gotowe i teraz powiem Ci, jakie są moje wnioski. ChatGPT uważam, że zrobił to całkiem czytelnie i opisał to wszystko tak, jak robiło się to na lekcjach matematyki w szkole, więc myślę, że jest to zrozumiałe. Claude według mnie zrobił to bardziej ludzko, tak to nazwijmy, ponieważ napisał tutaj podziel to na 3 grupy 3, 3, 2, bez już opisywania ich A, B, C. A dalej kolejno opisał instrukcję krok po kroku, co należy zrobić i jak zważyć te monety, aby osiągnąć dany rezultat. Myślę, że dla osoby nietechnicznej, która nie przepada za matematyką, to tego typu rozwiązanie byłoby chyba najbardziej przystępne. Na koniec został nam Nemotron. Według mnie wyniki, które on nam wygenerował, są jak przygotowane przez wzorowego ucznia, bo zobacz, mamy tutaj wszystko ładnie wypunktowane. Mamy grupa A, grupa B, grupa C i wszystko jest bardzo, bardzo czytelne w wynikach, które on nam dostarczył. Na koniec dostajemy również przydatne podsumowanie. Jakby ktoś nie do końca zrozumiał, o co chodziło w całym procesie, no to mamy opisane w pierwszym kroku. Decydujemy, która grupa to zawiera, a w drugim ważeniu bezpośrednio wybieramy już naszą monetę. Mamy tutaj także dokładne instrukcje, jak należy to ważyć. Uważam, że każdy z czatów wykonał zadanie poprawnie, a to było tutaj najważniejsze. Po drugie, jeżeli chodzi o czytelność i specyfikację. Claude uważam, że jest świetny dla osób mniej technicznych, bo nie był aż tak bardzo zaawansowany. Jeśli jednak lubisz matematykę, nie jest to dla Ciebie wyzwaniem, to każdy z tych czatów będzie dostarczał odpowiedniej jakości odpowiedzi. Jednak najbardziej czytelne, przejrzyste dane matematycznie dostarczył właśnie Nemotron. Który czat AI jest najlepszy do marketingu? To sprawdzimy właśnie w kolejnych 3 testach. W pierwszym teście poprosimy o stworzenie treści do mediów społecznościowych. W drugim będziemy analizować dane, co niezwykle przydaje się oczywiście w marketingu. A w trzecim teście będziemy tworzyć kreatywne rozwiązania. Sprawdzimy, który z czatów AI jest najbardziej twórczy i kreatywny. Możliwe, że już zwróciłeś na to uwagę. Prompty, które tutaj stosuję, są nieco bardziej zaawansowane. Czyli na przykład mamy tutaj jesteś specjalistą od social media. Dalej tutaj wymieniłem platformy, na które chcę, aby zostało to stworzone, czyli m.in. Twitter, LinkedIn oraz Stories na Instagramie. Dalej podałem kilka podstawowych informacji, czyli że będzie to profil podróżniczy, a treść ma dotyczyć hali targowej w Rydze, w której niedawno byłem. Wysyłamy polecenie i to samo wklejamy tutaj w Claude oraz w naszym najnowszym modelu AI, czyli Nemotron. Czekamy teraz na wyniki. Treści gotowe, więc czas na ocenę. Według mnie ChatGPT zrobił to najbardziej czytelnie. Mamy tutaj właśnie separator i wszystko jest ładnie sformatowane. Wkład oczywiście jest to też czytelne, tak samo jak w przypadku Nemotronu, jednak nie ma tutaj właśnie takich separatorów, przez ten tekst ChatGPT zdecydowanie bardziej tutaj zasługuje na plus. Teraz ocenimy jakość przygotowanych postów. Więc tak, jeżeli chodzi o Twittera, myślę, że wszędzie spisało się to bardzo podobnie. Claude tutaj fajnie zaznaczył, że w tym momencie jest to X, a także podkreślił ilość znaków. W przypadku Nemotronu mamy to troszeczkę bardziej rozbite na tekst oraz tutaj mamy zaznaczone zdjęcia, które warto byłoby dodać, co myślę, że też jest ciekawym rozwiązaniem. LinkedIn. ChatGPT oczywiście wygenerował nam tutaj post, który jest jak najbardziej w porządku. Claude również zrobił to super, podkreślając, że jest to post profesjonalny. Niestety ten tekst tutaj troszeczkę się zlewa i mogłoby być to odkreślenie, tak jak w przypadku ChatGPT, ten tekst byłby zdecydowanie bardziej czytelny. No albo chociaż tak jak w przypadku Nemotron, pogrubienie, podrobienie jakichś kropek, innych tego typu rzeczy. Niestety Nemotron tutaj ma to oddzielone na tytuł i tekst. Chyba aż tak się tego nie formatuje w LinkedIn. I tutaj dalej mamy ciekawostki, więc już tak trochę można się pogubić, czy to jest do skopiowania, czy nie jest do skopiowania, albo trzeba troszeczkę ten tekst sformatować. Tak więc jeśli ktoś chce robić kopiuj, wklej, no to tutaj trzeba się troszeczkę z tym pobawić i zdecydowanie wygrywa ChatGPT oraz Claude. Tutaj jako inspiracja myślę, że jak najbardziej w porządku. Plus mamy oczywiście także propozycję zdjęć. I to, że Nemotron proponuje nam tutaj dodanie zdjęcia i jeszcze pisze, jak ono powinno wyglądać, myślę, że daje mu punkt przewagi nad konkurencją. I zostaną ostatni element do oceny, czyli Instagram Stories. Tutaj niestety ChatGPT się nie spisał, tak jakby w ogóle nie wiedział, czym jest Instagram Story, ponieważ podzielił to fajnie na 3 slajdy, ale nie wspomina tu w żaden sposób o grafice, czy też wideo lub innym wizualnym formacie. I wrzucić sam tekst na czarny ekran, to równie dobrze można o wszystkim innym napisać i takie story moim zdaniem byłoby mocno słabe. Więc to, że jest to ładnie sformatowane, tutaj niewiele ChatGPT ratuje. Sprawdźmy, jak poradził sobie Claude. Tutaj już mamy świetnie zaznaczone, jakie ma być zdjęcie, proste, konkretne, opisane, fasada targu. Super. A następnie mamy tekst, który warto byłoby dodać na tą storkę. Następnie
Następnie mamy drugi slajd i kolejne dokładnie w tym samym stylu, czyli zdjęcie oraz tekst, który warto dodać na story. Co ciekawe, jest to tak fajnie tutaj zaznaczone, że można by było zrobić z tego mówione story, czyli po prostu inspirując się tworząc wcześniej tą treść, to można by było wejść na ten targ i nagrać, mówiąc dokładnie te elementy. Nemotron widzimy, że stawia tutaj tylko i wyłącznie na aspekty wizualne, ponieważ dokładnie opisuje nam zdjęcie, jakie powinno być tutaj umieszczone, a następnie takie proste drobiazgi, jak właśnie oznaczenie, że jest to Ryga, Łotwa, czy dopisanie, że jest to targ. Myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie, ale będzie to Instastory bardzo, bardzo proste i nie oddaje w pełni tej wartości, którą można było przekazać przez relacje. Dlatego tutaj zdecydowanie moim zdaniem wygrywa Claude. Kolejny test, w którym zmierzą się nasze modele AI, to analiza danych. Przygotowałem specjalny plik CSV, w którym umieściłem podstawowe dane takie jak imię, miasto, ocena i inne uwagi dotyczące zakupu. Takie losowe dane. Arkusz kalkulacyjny CSV, który przygotowałem, wygląda w taki sposób, a tutaj niżej widzisz polecenie. Prosimy o przeanalizowanie go dokładnie przez czat, a następnie prosimy, żeby powiedział mi, ile dokładnie osób brało w ankiecie. Pól jest 38, osób jest 37. Drugie pytanie to, jaka jest najmniejsza miejscowość. Tutaj chodzi bardziej o to, czy czat potrafi wydobyć dane z arkusza, ponieważ informacje te nie są zbyt skomplikowane. Najmniejszą miejscowością jest Gniezno. Dalej, jaki jest najczęstszy problem? W opiniach pisałem różne rzeczy, że wszystko jest ok, albo coś jest nie tak z kolorem. Najczęstszą powtarzającą się odpowiedzią jest zbyt jaskrawy kolor, nie podoba mi się kolor czerwony i tak dalej. Więc zobaczymy, czy czaty sobie z tym poradzą. I na koniec proszę, aby sztuczna inteligencja wydobyła samodzielnie jakieś 5 innych wniosków, w zależności, które można znaleźć właśnie w tym arkuszu. Kopiuję oczywiście to polecenie i wklejam je tak samo do Claude i tak samo do Nemotronu. Tu jednak pojawia się pewien problem, bo tak samo jak w przypadku ChatGPT, jak i Claude, można bez problemu wrzucić tutaj różnego rodzaju dokumenty. Niestety do Nemotron nie możemy załączyć żadnych plików, nawet zdjęć. Więc jedna z opcji mogłem się tutaj przełączyć na Lamę, na której bazuje Nemotron. Lub druga opcja to skopiowanie arkusza, po prostu zaznaczenie kopiuj wklej i wrzucenie go tutaj do okna. Więc wymyśliłem, że chyba to drugie rozwiązanie będzie bardziej fair, ze względu na to, że tak byśmy już mieli zestawienie kontra Lama, a nie kontra konkretnie Nemotron. Tak więc wysyłamy to do czatu GPT, to samo załączam tutaj do Claude, wysyłamy i kopiujemy zawartość i wklejamy ją zaraz tutaj do Nemotronu. Arkusz skopiowany, wklejamy tutaj w okno czatu jego zawartość i co ciekawe, wyskakuje nam tutaj taka opcja wklejenia, która wygląda bardzo podobnie jak wklad. Zobacz, wejdziemy sobie tutaj na samą górę i tutaj tak samo dłuższe elementy nie wkleją się jako zwykłe zdanie, tylko właśnie jako takie załączniki. Ciekawie to wygląda. Możemy w to kliknąć i podejrzeć sobie zawartość. Tutaj widzimy, że troszeczkę nam się to rozjechało, szczególnie w polskich znakach. Tu na przykład był Wrocław, jak dobrze pamiętam, no ale nie o to tutaj chodzi. Dobra, powiedzmy, że treść się wkleiła i wysyłamy oczywiście tutaj również tą zawartość do analizy. Dobra, sprawdźmy odpowiedź czatu GPT. Tutaj nam fajnie podkreślił nasze kluczowe pytania. Tutaj dalej widzimy, że jest analiza, fajnie. No i mamy odpowiedzi na nasze pytania. 37 osób, tak jak wspomniałem, jest to poprawna odpowiedź. Łódź niestety nie jest poprawną odpowiedzią. Dalej wyciągnięcie wniosków z opinii, słowo kolor. Nie wiem, czy powtarza się 9 razy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, jest to na pewno wyraźnie zaakcentowane w opiniach, więc można uznać, że ChatGPT wyłapał to fajnie. Niemniej jednak uważam, że ChatGPT spisał się tutaj średnio, ponieważ samo słowo kolor niewiele nam tutaj mówi, gdyż mogą klienci go chwalić, że jest przepiękny, mogą mówić, że jest zbyt intensywny, albo mogą mówić, że na przykład produkt nie jest trwały i kolor szybko puszcza. Przejdźmy więc niżej i zobaczmy, jakie ChatGPT sam wyciągnął wnioski z tego arkusza. Średnia ocen. Przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem, jaka jest średnia ocen, więc ciężko mi potwierdzić wiarygodność tych danych. Na pewno zgadza się tutaj to, że Gdańsk jest najczęstszym miejscem zakupu, bo tak właśnie specjalnie też ustawiłem. W tym miejscu zakładam, że również dobrze to policzył i tak zdecydowanie Android i Windows zrobiłem tak, jak zwykle to bywa na czołówce. Szczegóły satysfakcji, tutaj myślę, że sobie z tym bardzo fajnie poradził, ponieważ specjalnie dałem tutaj od niezadowolonego pana Jana z Poznania 3, więc jak najbardziej jest ta ocena tutaj dobrze wyciągnięta. 5. Uzupełnienie naszych wcześniejszych wniosków co do koloru. Uważam, że nie do końca również są trafne, z tego względu, że bardzo i za może być użyte w innej konfiguracji. Na przykład uważam kolor za bardzo ładny
i nie będzie to już zgodne z tą teorią, że jest coś nie tak z tym kolorem. Ok, czas na Claude. Sprawdźmy, jak on sobie poradził z tym testem. Więc tak, pierwsze zadanie jest totalnie niezaliczone, ponieważ nie zrozumiał on w ogóle, o co mi tutaj chodziło. Powinien podsumować to dokładnie tak, jak zrobił to ChatGPT. On pomyślał, że są to powtarzające się wyniki. Ale możemy zaraz dopytać i sprawdzić, czy jest w stanie to policzyć dokładnie tak jak ChatGPT. Więc ustawmy pytanie na później, ile jest odpowiedzi w arkuszu. Z drugim zadaniem poradził już sobie lepiej niż ChatGPT, ponieważ wymienił tutaj wszystkie miasta, no i zaznacza właśnie, że Gniezno jest najmniejszym miastem, czyli tak jak powinno być. Z trzecim zadaniem Claude również poradził sobie rewelacyjnie, ponieważ nie tylko wyciągnął nam słowo kolor, ale przedstawia nam tutaj także szczegóły i cytuje tutaj konkretne komentarze. Wielokrotnie pojawia się właśnie to, że kolor jest zbyt intensywny i że nie podoba mi się kolor czerwony, więc tutaj myślę, że spisał się rewelacyjnie. Z polaryzacją ocen nie do końca się zgodzę. To, że większość jest 9-10, to tak chyba wynika. Jednak to, że znajdują się również od 0,4, to jeśli dobrze pamiętam, umieściłem tylko i wyłącznie jedną trójkę, a reszta ocen raczej była w okolicach 6, 7, 8, 9, 10. Więc ten punkt nie uważam za do końca trafiony. Następnie mamy system operacyjny, a zadowolenie klientów. Właśnie o tego typu zależności mi chodziło, dlatego dodałem tą kolumnę system operacyjny, aby w jakiś sposób sztuczna inteligencja wyłapała zależności, na przykład pomiędzy lepszymi opiniami albo uwagami, czy też miastem, lub generalnie co tam sobie wymyśli, ale żeby jakoś uwzględniła te zależności. I tutaj już konkretnie widzimy, że najbardziej zadowoleni są użytkownicy macOS, a najwięcej skarg od użytkowników Windowsa. Dalej mamy datę. Tutaj również chciałem, aby powstały pewne zależności związane z tą datą. I Claude właśnie świetnie to wyłapał, że użytkownicy, którzy kupują później, nie są do końca zadowoleni i tu mamy dobrą bardzo wskazówkę, czyli że mogła spaść jakość produkowanych produktów. Według mnie to jest świetna, celna wskazówka. I ostatni element dotyczy koloru i tutaj mamy już konkrety, na co użytkownicy najbardziej narzekają, co należałoby poprawić. Według mnie to jest zrobione rewelacyjnie. Podałem mu konkretną liczbę rzędów do sprawdzenia w arkuszu, jednak dane Claude powinien już wyciągnąć samodzielnie. Uwaga, uwaga i udało się. Teraz widzimy, że nie jest to kwestia limitu przetwarzanych danych, tylko doprecyzowania promptu. Moim zdaniem warto ze względu na naprawdę świetne wyniki. Czas na ocenę modelu Nemotron AI i tutaj widzimy już bardzo konkretną techniczną analizę. Niestety pomylił się on tutaj w ilości wierszy, bo mamy 34 wiersze. Tak jak już wiesz, jest ich o kilka więcej, jednak bardzo celnie zwracam tutaj uwagę na problem, który wystąpił w Claude, czyli pomyślał o tym, że mogą to nie być unikalne odpowiedzi. Gdybym tutaj oczywiście wpisał imię i nazwisko, to nie byłoby takiego problemu, ale jednak kiedy samo imię się powtarza, no to jak najbardziej rozumiem, że mogło to pomyśleć, że jest to jeden respondent. Analiza najmniejszej miejscowości. Tutaj mamy bardzo celnie wymienione wszystkie miasta i podkreślone, że Gniezno oraz Olsztyn są tutaj najmniejsze, a na końcu otrzymujemy także liczbę mieszkańców przybliżoną oczywiście tych regionów, więc jak najbardziej trafnie tutaj, że jest to Gniezno. Nemotron. Widzimy, że świetnie zwrócił uwagę tutaj właśnie na problem koloru, konkretnie również zwracając uwagę na to, jaki to jest problem. Widzimy, że Nemotron zwraca tutaj głównie uwagę na to, że prawdopodobnie otrzymane dane nie są do końca kompletne lub mogą zawierać błędy. Dalej te wnioski są moim zdaniem bardzo zbliżone do ChatGPT, no nieco lepsze, szczególnie jeśli chodzi tutaj o analizę koloru, jednak uważam, że zdecydowanie całą tą konkurencję wygrywa Claude. Kolejna konkurencja dla naszych modeli sztucznej inteligencji to test kreatywności. Zadanie będzie polegało na wymyśleniu kreatywnej reklamy kursu o sztucznej inteligencji. Musi podać chwytliwy nagłówek oraz opis produktu, a całość ma się odbywać w klimacie Halloween. Dlatego też proszę tutaj o stworzenie promptu do generowania grafik, które oczywiście później tobie pokażę. Wysyłamy polecenie do czatu GPT i oczywiście tak samo kopiujemy je standardowo do Claude i Nemotronu. Ok, zacznijmy od porównania wygenerowanych nagłówków. Więc tak, ChatGPT proponuje nam tutaj rozświetl ciemność z AI. Moim zdaniem mocno średni, może nawet słaby nagłówek, ale ok, zobaczmy co zrobiły pozostałe czaty AI. Claude zaproponował nam obudź halloweenowego ducha. Twój mózg zasługuje na halloweenowe przebudzenie w świecie AI. Myślę, że znacznie bardziej trafny nagłówek, szczególnie ten wstęp. I na koniec nagłówek, który stworzył Nemotron, to ożywienie intelektu. Przywołaj moc sztucznej inteligencji tego Halloween. Myślę, że całkiem spoko. Jednak Claude tutaj zdecydowanie wygrywa moim zdaniem. Na drugim miejscu spokojnie Nemotron, ChatGPT, trójeczka.
Teraz czas na opis reklamy. ChatGPT również bardzo mocno przeciętnie, jakieś tam delikatne odwołania do Halloween są, ale treść taka, jakby mu się po prostu nie chciało tego tworzyć. Claude o wiele lepiej. Mamy tutaj takie typowe już odwołania i to w ciekawy sposób do Halloween. Na przykład wyczarujesz własne modele AI lub nauczysz się kontrolować cyfrowe byty. Dalej mamy już typowe odwołania do promocji, aby skorzystać teraz, kod rabatowy i tak dalej. Według mnie to jest super, taki raczej standard w dobrej reklamie, którego zabrakło zdecydowanie w ChatGPT. Na koniec oczywiście zaklęcie promocyjne, a nie po prostu kod rabatowy, więc według mnie Claude tutaj zdecydowanie wychodzi na prowadzenie. Zobaczmy, co na to odpowiada Nemotron. Tutaj również mamy jak najbardziej trafne i ciekawe odwołania, tak jak na przykład przywołaj duchy danych, eksplorujący świat analizy i wizualizacji. Dalej mamy również specjalna oferta halloweenowa, jak najbardziej w porządku. W kwestii opisu uważam, że zarówno Claude, jak i Nemotron po prostu deklasują ChatGPT pod kątem marketingowym, jak i kreatywnej twórczości w nawiązaniu do Halloween. A który z tych dwóch wypada lepiej? To już pozostawiam do oceny Tobie. Możesz dać znać w komentarzu. Na koniec pozostało nam stworzenie grafiki. ChatGPT, nie wiem dlaczego, stworzył mi tutaj taki dziwny kod, zamiast po prostu dać polecenie, tak jak zrobiły to pozostałe generatory, no ale okej, już nie oceniajmy go aż tak surowo, po prostu skopiujmy tą treść i wklejmy go do generatora grafik. Co prawda nie jest to typowy generator grafik, tylko jest to Gemini, konkurent właśnie dla modeli, które dzisiaj porównujemy, jednak jego tutaj nie ma w tym zestawieniu, dlatego użyjemy go typowo do generowania grafiki. ChatGPT co prawda może stworzyć swoją grafikę, jednak kosztuje to bardzo dużo tokenów i mogłaby mi tutaj darmowa wersja nie wystarczyć po prostu do dalszej części naszego porównania. A oto pierwszy efekt, który powstał z promptu stworzonego przez ChatGPT. Sprawdźmy teraz kolejny prompt, akurat od Claude. A oto drugi efekt, moim zdaniem wygląda to chyba ciekawiej, przynajmniej te kolory bardziej przykuwają uwagę, szczególnie te dynie, to jest jednak symbol Halloween, tam w pierwszym przypadku było to po prostu dość mrocznie, a tutaj mamy jednak konkretne nawiązanie do Halloween, a tu na środku wydaje mi się, że tak, tutaj nie wydaje mi się, tutaj na pewno mamy napis AI, a po prostu całe to wygląda jak właśnie jakiś taki procesor, coś takiego technologicznego. Myślę, że bardzo ciekawy podwójny przekaz, a tutaj mamy nawet miejsce, żeby wrzucić jakiś tekst do swojej grafiki, więc super na plus. Na koniec zostało nam polecenie stworzone przez Nemotron do wygenerowania grafiki. On tutaj jest troszeczkę dziwny, podzielony na sekcje i tak dalej, bardzo mocno techniczny, co w sumie pokazuje właśnie, jak rozumuje i działa trochę Nemotron, ale mimo to skopiujmy go w ten sposób, nie modyfikujmy go w ogóle, dajmy równe szanse wszystkim modelom. Kopiujemy, wklejamy i sprawdzamy za chwilkę, co wyjdzie. Niestety już po raz trzeci Gemini odmawia wygenerowania nam tego obrazku, więc poprośmy niestety nasz Nemotron, aby stworzył po prostu ten prompt w innej formie. A oto nasz trzeci efekt. Myślę, że wypadło całkiem fajnie. Jest dużo tutaj nawiązań właśnie do sztucznej inteligencji, bardziej do magii niż do Halloween niestety znowu. No i mam tutaj jakieś dziecko raczej do kupowania kursu sztucznej inteligencji. Nie jest to chyba najlepszy wybór. Tak więc jak chodzi o grafikę, to zdecydowanie wygrywa tutaj Claude, a wszystkie trzy grafiki możesz teraz zobaczyć jeszcze tutaj teraz na ekranie. Pozostała nam ostatnia konkurencja, a w niej programowanie. Sprawdźmy, jak teraz nasze trzy konkurencyjne modele ChatGPT, Claude AI oraz Nemotron od NVIDIA sprawdzą się w programowaniu. To, co chcę, aby czaty sztucznej inteligencji tam nie stworzyły, to kod prostej gry, która pomoże poćwiczyć nam dodawanie w zakresie od 1 do 20. Gra ma zliczać punkty, a za każdą złą odpowiedź odejmować 5 punktów. Bardzo ważne, chcę móc uruchomić tę grę w przeglądarce. To samo polecenie oczywiście wklejam w pozostałych czatach. Czekamy już teraz tylko na odpowiedź. I teraz sprawdźmy po całości każdą z odpowiedzi. Więc tak, mamy najpierw wstęp od czatu GPT, następnie mamy kod, który za moment sprawdzimy i na końcu mamy podsumowanie, czyli napisane to, jak działa kod. Krótkie, myślę, że proste, czytelne, jasne wyjaśnienie. Dobra, teraz musimy skopiować ten kod, odpowiednio go zapisać i uruchomić. Więc tak wygląda nasz prosty interfejs gry stworzony przez ChatGPT. Sprawdźmy, ile to jest 11 plus 1, no to zróbmy, że 12 i zróbmy sprawdź. Super, mamy 1 punkt. Teraz zróbmy 12 plus 9, to zróbmy, że będzie na przykład 23. Zrobimy sprawdź i mamy 5 punktów. Aha, dobra, czyli on dodaje w takim razie nam 10 punktów, a odejmuje 5, czyli nie do końca dobrze. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, mamy 15 punktów. Tutaj mamy znowu, 23 i znowu będziemy mieli 15 punktów.
i za każdą złą odpowiedź mamy -5, więc nie do końca zrozumiał. Czas teraz na nasz kolejny generator sztucznej inteligencji, Claude AI. Claude AI wyróżnia to, że mamy tutaj coś takiego jak artefakty. To są takie, można powiedzieć, interaktywne dokumenty, które są wewnątrz rozmowy z czatem. Można zobaczyć tutaj ich podgląd albo zerknąć w ich kod. Tutaj mamy podgląd, tutaj mamy kod, więc moglibyśmy ten kod tak naprawdę teraz zaznaczyć i skopiować sobie go do edytora tekstowego i wkleić, zapisać tak samo jak kod stworzony przez czat GPT. Niżej mamy bardzo fajnie opisane, sprawdźmy, czy działa to jednak zgodnie z prawdą. Więc 23 robimy to się równa, przepraszam, 2 + 3 równa się 23. Poprawna odpowiedź, super. Mamy punkty 1 ekstra, działa to mega fajnie i jest całkiem dynamicznie liczone. Dobra, zróbmy 21, w porządku, ekstra jest naliczone i widać, że to bardzo fajnie, dynamicznie się tutaj zmienia, więc musiała być tu zastosowana jakaś fajna technologia. Dobra, czas na pomyłkę, zróbmy 11 sprawdź i teraz zróbmy to sprawdź, kliknijmy Enterem, skoro tak powiedziało, że tak też można. Niestety mamy błędną odpowiedź i mamy punkty, 0, dobra, czyli na minus nam nie schodzi, zostajemy przy jakiś tam zerze, więc całkiem chyba też w porządku. Dobra, ok, myślę, że to jest jak najbardziej dobrze wykonane. Teraz tylko pytanie, czy ten kod uruchomi nam się w przeglądarce, tak jak chcieliśmy, tak jak go doprosiliśmy. Więc skopiujmy sobie ten kod, albo możemy tutaj od razu też zapisać plik, klikając w tą ikonkę. I niestety, tak jak przypuszczałem, wygląda to świetnie, niestety jednak nie możemy tego uruchomić w przeglądarce, ponieważ jest to plik TSX. Więc dajmy tutaj jeszcze jedną szansę do Claude. Dałem polecenie, ale nie podpowiedziałem, że ma to być wykonane w HTML-u i JavaScript, tylko niech on sam to wymyśli. Zobaczmy, czy tym razem mu się to uda. Aplikacja wygląda bardzo podobnie. Zerknijmy, czy tutaj to wszystko działa. Dajmy 17, robimy sprawdź. Działa super fajnie. Mamy punkty 1, zerknijmy w kod. Kod mamy, widzimy, że tutaj się zaczyna również od HTML, więc powinno tym razem wszystko działać, ale dla uczciwości i sprawdzenia zapiszmy plik i uruchommy go w przeglądarce. Ok, nasza gra w dodawanie wygląda na to, że działa dobrze. Sprawdźmy tutaj, czy liczy też poprawnie. 26, ok, w porządku. Czy się odświeżyło? Odświeżyło się. Ekstra. 20 + 13, zróbmy, że to jest 11, punkty 0. No dobra, więc wszystko działa prawidłowo. Ok, teraz zobaczmy, co stworzył dla nas Nemotron. Widzimy, że kod tutaj jest HTML jak najbardziej w porządku, ale widzę, że mamy tutaj kolejne pliki, także mamy style i mamy tutaj pewnie jeszcze plik JavaScript w takim razie będzie. Tak, więc będzie to trochę bardziej skomplikowane uruchomienie. Zobaczmy, czy mam instrukcję. Tak, mamy instrukcję uruchomienia, więc tak, zapisz to w 3 plikach. Fajnie, że jest ta instrukcja. Dobra, nie będziemy już tego uruchamiać, oceńmy, jak to działa w takim razie. Nemotron to można powiedzieć, że zrobił to najlepiej, jeśli chodzi o takie działanie zgodne ze sztuką. Czyli rozdzielił nam osobno style, osobno kod HTML, osobno JavaScript. Niestety jednak uruchomienie takiego kodu wymaga trochę więcej działania. To pierwsza kwestia, a kod jest banalnie prosty. Po drugie, jest to trochę bardziej skomplikowane, bo trzeba odpowiednio nazywać te pliki, odpowiednie rozszerzenia. Jeżeli ktoś nie ma włączonych rozszerzeń na komputerze, to musi je najpierw jeszcze włączyć, więc cały proces może stać się znacznie bardziej skomplikowany. Dlatego uważam, że ten test programowania w porównaniu tych modeli sztucznej inteligencji pokazał dobrze to, że każdy z nich jest nieco inny. ChatGPT najbardziej podstawowy, wykonał swoje zadanie w porządku. Claude z możliwością artefaktów, który wszedł na trochę bardziej zaawansowany poziom, jednak później się poprawił i cała dynamika tej aplikacji moim zdaniem jest fajniejsza. Jest to liczone, poprawnie, wszystko działa dobrze. Nemotron wyszedł również świetnie, niestety jednak znacznie bardziej zaawansowany. Czas na podsumowanie i to, co wyróżnia każdy z tych czatów na tle konkurencji. Zacznijmy od czatu GPT. Może on generować grafiki już wewnątrz okna czatu. Czy jest to jakoś super przydatne? Nie wiem, bo można użyć innych narzędzi takich jak Gemini, Ideogram, Leonardo, które również są dostępne za darmo i generują naprawdę wysokiej jakości obrazy. To, co jednak zdecydowanie wyróżnia ChatGPT na tle konkurencji, to tryb głosowy w aplikacji. Działa to naprawdę świetnie, możemy rozmawiać z czatem, po prostu do niego mówiąc i tak się z nim komunikować. A teraz dzięki zaawansowanemu trybowi głosowemu możemy rozmawiać już praktycznie jak z człowiekiem, czyli na przykład przerywać mu, a czat może odpowiadać w wesołym tonie, smutnym, może mówić szybciej, może mówić wolniej, więc jest to naprawdę świetna opcja. Więcej mówiłem o tym w moim ostatnim filmie. To, co wyróżnia Nemotron AI, to możliwość tworzenia agentów. W ChatGPT nazywa się to GPTs, w Claude nazywa się to projekt.
Jednak zarówno w GPT, jak i w Claude można to tworzyć tylko i wyłącznie w planach płatnych. Za darmo możemy tylko w czacie GPT korzystać z stworzonych już przez innych użytkowników agentów, ale samemu ich nie możemy tworzyć. Tutaj natomiast w Nemotron możemy go stworzyć samodzielnie. Teraz Ci pokażę, jak go stworzyć. Wystarczy, że na stronie czatu wybierzesz tutaj zakładkę Asystenci. Znajduje się ona zaraz tutaj pod modelami. W tym miejscu możesz korzystać z innych przygotowanych już modeli, czyli tak samo jak możesz korzystać z biblioteki GPT-sów w czat GPT. Możesz ją oczywiście sobie tutaj przeglądać i wybrać któryś z czatów. Jeśli chcesz, możesz oczywiście stworzyć swój własny czat, klikając po prostu tutaj przycisk Create a New Assistant. Proces tworzenia jest bardzo prosty. Tutaj możesz wgrać awatar, możesz go jakoś nazwać, możesz go tutaj niżej opisać, a następnie w tym miejscu wybieramy sobie model. Domyślnie jest ten, z którego aktualnie korzystasz, czyli w tym przypadku jest to Nemotron. Kiedy klikniemy w tę opcję, możemy sobie wybrać jeszcze jakiś inny model, na przykład właśnie wspomniana wcześniej Llama. Dalej możemy ustawić sobie wiadomości startowe, czyli te takie kafelki, które są dostępne do kliknięcia zaraz przy rozpoczęciu nowego okna czatu. Dalej mamy jeszcze kilka innych możliwości, na przykład takich jak to, czy czat może mieć dostęp do internetu. Co ciekawe, kiedy przełączymy się na inny model, na przykład właśnie na domyślną Lamę, na Hugging Chat, to mamy dostęp do wielu innych narzędzi. Możemy tu właśnie na przykład dodać generator obrazków. Po wszystkim zjeżdżamy w dół, robimy Create i nasz agent jest już gotowy. W takim razie pozostało mi już tylko powiedzieć, co wyróżnia Claude na tle czatu GPT i Nemotron AI. Myślę, że wiele już wyjaśnia test, który właśnie oglądałeś, ale oprócz tego mamy artefakty, czyli te takie interaktywne pliki wewnątrz czatów, a także to, że moim zdaniem najlepiej rozumie on polecenia. Koniecznie daj znać w komentarzu, który model Twoim zdaniem najlepiej wypadł. Czy jest to Nemotron, ChatGPT, a może Claude.